Dzień dobry, witam, kłaniam się wszystkim widzom. Nazywam się Aleksander Charecki. Wiele osób oglądają moje filmy na temat zdrowia i dzisiaj znowu będziemy rozmawiali na temat zdrowia. Będą dzisiaj tematy, które możliwe będą Wam ciekawe i myślę, że coś może Wam przydać w życiu kiedyś. Chciałbym dzisiaj zastanowić nad tym, wiele osób zwracają się do mnie, żeby ja im powiedział, skąd bierzą się różne choroby. No i powiem Wam, że jest zasady, które człowiek nie chce czasami przyjmować, ale to wszystko układaється logicznie w to, co ja cały czas mówię. Pierwszej przyczyną wszystkich problem to jest problema duchowa. Wiele osób po, można powiedzieć, spotkaniu z różnymi problemami ze zdrowiem zwracаються до релігії, звертаються до якихось там шаманів для uzdrowienia i okazuje się, że wszystkie proponują uzdrowienie w pierwszej kolejności naszej duszy, problem duchowych. Ale usuwanie jakichkolwiek problem duchowych to mało odpowiada, bo człowiek tak nie wie, o co chodzi. Ni jeden jasnowidca nie może powiedzieć dokładnie, co spowodowało jakikolwiek problem. I dlatego trzeba, jak w szkole, niewiele można usunąć jedynku, dwójku, trójku. Trzeba zmienić to odznaku, żeby dalej iść i żyć w porządku. Trzeba zrobić coś dobrego, innego, a nie cały czas mówić, że ja tam chory, ja tam coś nie mogę zrobić, mnie to nie pomaga. Jeżeli człowiek liczy, że mu to nie pomaga, to jemu to nie pomoże. Jeżeli nastawiony, że to nieuleczalne, to on nikogo nie wyleczy tego. I dzisiaj bardzo dobry przykład jest u nas Janusz, który miał problemy, możliwe ze wszystkimi, można powiedzieć, takimi wiele znanymi chorobami, ale on z tego wszystko wychodzi. I nie siedzi, nie skarżyться, że jemu coś dokuczaje. I on cały czas pracuje nad sobą. Cały czas. I to bardzo dobry przykład. I ja chciałbym, żeby wy brali z jego przykład. Wiele ludzi liczyć, że tylko znowu przesada problemy duchowe mogą przy ich usunięciu, przy modlitwach może zmienić. Znowu nie. Znowu przykład Janusz, bo i problemy duchowe, i problemy fizyczne, które powstali z ciałem fizycznym, to nie można usunąć tylko modlić. Trzeba fizycznie pracować nad sobą. Trzeba uwierzyć w to, że wy chcecie być zdrowym i dalej iść w tym kierunku. Nieważne, kto wam pomoże. Jeżeli wy będziecie wierzyć i będziecie chcieli, to wy znajdziecie to, co wy chcecie. I Janusz, i inne osoby znaleźli nie tylko mój metod uzdrowienia, a wiele innych. Jeden pomógł, drugi nie.
Четі так собі. Але чоловік, як chce бути здоровим, то він знайде кірунок, сам знайде. У моїх książkach jest wiele dobrych przypisów, uniwersalnych przypisów, ale bardzo dużo jest tego, co sam człowiek nie może z sobą zrobić. Trzeba pomóc. Trzeba wiele zabiegów zrobić, żeby ktoś to profesjonalnie zrobił. Ale bez chęci i bez, można powiedzieć, wiary nie ma szans. Nie ma szans w żaden sposób. У mnie byli ludzie z ciężkimi chorobami, niesamowite rezultaty, niesamowite. Kiedy człowiek wierzył, chciał, to wszystko szło jak super. Jak tylko on już naprawił coś, opuścił ręce, nic nie robi, no to wszystko powoli wraca. Nie ma szansów na uzdrowienie chwilowego. Jeżeli człowiek chce żyć długo, szczęśliwie, to on powinien cały czas pracować nad sobą. My z wami pracujemy, no, może kto 8, kto 12 godzin dziennie, na kogoś. Za pieniądze, za które człowiek później będzie żył. I codziennie potrzebuje finansy. Ale zrozumiejcie, że weźmiecie samochód, rower, to narzędzie, które pod ręką i nie ma nic tego, co wy pokupicie i będzie cały czas sprawne. To wszystko psujется. I organizm każdy dzień i my powinni naprawiać, i on będzie psuł się. Niezależnie od tego, jak wy go nie naprawili prawidłowo i dobrze, i on i tak będzie psuł się. Bo wy pracujecie. Даже nic nie robiwszy w życiu, nie wykonując żadnych fizycznych ćwiczeń, można powiedzieć, wysiłku, organizm człowieka i tak pracuje. Dlaczego ja dzisiaj zawołał znowu Janusza? Bo on ma duże doświadczenie i mnie podoba się jego podejście. Niesamowite podejście. Chociaż on cały czas skarżyться, że jego nie ma pracy. I on już dawno na emeryturze. Pracuje więcej jak każdy młody, a jak dzisiejszy młody może w 2-3 razy więcej, bo teraz młodzi nie chcieli pracować w żaden sposób. Oni teraz chcieli szkolić się, jak nic nie robić i wszystko mieć. Janusz, co ty chciał powiedzieć na ten temat? Dziękuję, że ty uczestniczysz dzisiaj. Witam wszystkich. Tak, poruszyłeś bardzo istotny temat. To jest najważniejszy właściwie temat, jeżeli chodzi o zachowanie zdrowia i młodości. To jest duch. To jest nasz umysł, to jest nasza świadomość. Ciało to jest tylko fizyczna reprezentacja naszej świadomości. Ostatnio zgłębiam te tematy, bo pracuję ostro nad tym, żeby sobie zregenerować biodra i to mi idzie całkiem nieźle, trzeba powiedzieć. I podstawą tutaj są nasze myśli, nasz umysł, stan ducha. Każda mała myśl, my sobie nie zdajemy sprawy, że każda negatywna mała myśl powoduje uraz, powoduje szkodę w organizmie. Czasami jakby zmierzyć, były takie badania prowadzone, że się mierzyło na przykład napięcie niektórych mięśni, na przykład mięśni prostatę się badało, czy ona twardnieje, czy nie. Wystarczy, że osoba pomyśli o czymś przez moment, o czymś negatywnym albo o czymś, co wytwarza lekki stres. Momentalnie prostata się usztywnia, staje się twarda. Także i tak samo jest z innymi mięśniami, z systemem immunologicznym, z wszystkim.
Czyli ja uważam, że podstawą jest właśnie zachować dobry stan ducha i pozytywizm. Jest udowodnione, że osoby, bardzo długo żyjące osoby, to są osoby, które mają bardzo pogodne nastawienie. Moja żona prowadzi kilka sklepów i do tych sklepów przychodzą klientki i to są ekskluzywne butiki, to są bardzo drogie ciuchy. Przychodzą klientki, które mają 100 lat i one się ubierają w butiku. Ale to są osoby uśmiechnięte, pogodne. One już pochowały całą rodzinę prawie, bo one przeżyły całą rodzinę. Pochowały swoich rodziców, dzieci, czasami nawet wnuków, ale są pogodne bez przerwy. I podstawą uważam jest właśnie to, żeby się nauczyć tego, żeby człowiek był pogodny i nie bał się przede wszystkim. My wpływamy na nasze zdrowie, naszymi myślami, naszym nastawieniem. Ja pamiętam, to kiedyś spotkałem taką sektę jogi tutaj w naszej okolicy, która jedyna ich mantra to była taka, że I forgive, czyli ja przebaczam. To była ich podstawowa zasada. Przebaczam wszystkim, przebaczam sobie, nie trzymam żadnej zadry w sobie. Bo jak my niesiemy coś w sobie, to nie szkodzi tej osobie, która nam wyrządziła zło. Ta osoba wygrała w tym momencie, bo oni nam chcieliby wyrządzić zło i jak my niesiemy to z sobą, to jeszcze bardziej to jest po prostu wzmacniane. Jeżeli się potrafimy od tego oderwać i powiedzieć przebaczam tej osobie, przebaczam wszystkim, przebaczam sobie, bo czasami my zrobimy coś niestosownego i my możemy po prostu też nieść to ze sobą. I tu mi się zresztą przypomina taka historyjka na temat dwóch buddyjskich mnichów, którzy podchodzą do rzeki, rwącej rzeki, płytkiej i zamierzają przejść tą rzekę. No i widzą pannę młodą w sukni ślubnej i ona ich prosi, żeby oni przenieśli nią, bo mówi, jak ona wejdzie w tą wodę, to ta suknia jej się zmoczy. No ale mnichowie nie mają prawa dotknąć kobiety. No i ona błagała. W końcu jeden mnich dał się przekonać, wziął ją, przeszli przez tą rzekę. Ona zadowolona podziękowała. Oni idą dalej. Po pół godzinie ten drugi mnich się odzywa i mówi, czy ty wiesz, że ty nie powinieneś tego zrobić? On mówi, ja ją zostawiłem pół godziny temu, a ty ją niesiesz jeszcze nadal ze sobą. Także to właśnie wskazuje, że jakiekolwiek zadry możemy mieć, trzeba po prostu z tym się rozliczyć, trzeba to odpuścić. Dalai Lama po prostu, on przebaczył Chińczykom, że oni zawojowali Tybet. Ale on przebaczył ze względu na siebie, bo on nie chce chorować z tego powodu, że ktoś tam zrobił coś złego. Czyli dobry nastrój i każdy dzień uważam trzeba celebrować. Każdy dzień to jest wygrana. Życie upływa. Teraz na przykład spojrzę 50 lat temu, jak rzeczy, które się działy dla mnie, to jest tak, jak to było wczoraj. Dokładnie pamiętam wszystko, co się działo. I każdy dzień to jest dzień mniej naszego życia na tym ziemskim podole. Trzeba każdy dzień dobrze wykorzystać. Trzeba rzeczywiście go celebrować. Nie mogę. Trzeba się cieszyć z każdego dnia. Nie przejmować się chorobami. Jeżeli my będziemy, bo to jest też przepływ energii, jeżeli my się będziemy martwić, każde zmartwienie, każdy drobny stres powoduje zaburzenie przepływu energii w organizmie i zaburzenie funkcjonowania wątroby, wszystkich właściwie głównych witalnych organów. Czyli jeżeli nam się uda, żeby po prostu nie denerwować się, nie stresować się, iść przez życie z pogodą, każdego dnia rano sobie powiedzieć, to jest piękny dzień, następny dzień, który będziemy celebrować. Nie, że pogoda jest zła, słońce nie wyszło i tak dalej. Mi się przypomniał tutaj mój wujek, który pił kiedyś mocno i właśnie on mi tłumaczył, że tak, wstajesz rano, pogoda zła, ludzie źli, zimno jest, nieprzyjemnie. Wypijesz kielicha, czy ludzie się uśmiechają, słońce wychodzi. Wszystko jest dobrze, świat jest do przodu. Teraz trzeba sobie wyobrazić, że się nie pije tego kielicha, ale mieć to nastawienie, mieć właśnie ten optymizm w życiu, zawsze jest z czego się cieszyć. I to nawet niektórzy, na przykład motywacyjni guru mówią, że powinniśmy się cieszyć i celebrować to, co mamy, bo zawsze są ludzie, którzy
są w gorszej sytuacji. Zawsze można się porównać na przykład z ludźmi w Afryce, którzy głodują, ludzi w Ukrainie, którzy umierają i tak dalej. Ale jeszcze wyższy poziom to jest nie porównywać się do nikogo, tylko po prostu celebrować każdy dzień z zasady. Po prostu celebrować jako wielkie szczęście i dar, który mamy na tej ziemi. I to jest największa tajemnica zdrowia. Oczywiście, że o ciało trzeba dbać, to nie ma dwóch zdań. Zresztą człowiek stymuluje też przepływ energii przez pewne ćwiczenia. Jak się spojrzy na przykład na Qigong, ćwiczyłem wiele różnych tych wschodnich metod, Qigong, czy karate, czy yoga, to tam są mocne elementy właśnie fizyczne, gdzie to ciało trzeba stymulować, bo bez stymulacji po prostu nie ma właściwego przepływu energii w organizmie. Czyli trzeba się ruszać, trzeba ciało stymulować, czasami trzeba pomóc, jeżeli jest jakiś problem, jeżeli już dojdzie do sytuacji, kiedy jest jakieś zablokowanie czegoś, to trzeba właśnie robić jakieś zabiegi. Na przykład ja pamiętam, że miałem zawsze problem z systemem z jelitami. Zawsze miałem zaparcia i to mi przeszło po wizycie w Dominikanie. I po tych pobytach mi się zdecydowanie poprawiła sytuacja, jeżeli chodzi o układ trawienny. A układ trawienny to jest podstawa wszystkiego. Jeżeli układ trawienny nie pracuje dobrze, to nie ma co marzyć, żeby jakiekolwiek składniki, my możemy jeść witaminy, możemy jeść warzywa, cokolwiek. Nie ma co marzyć, żeby te składniki się nam przyswoiły. One po prostu przelecą przez organizm, a my będziemy nadal wysuszeni i będziemy mieć braki podstawowych witamin i minerałów. Także poprawiło mi się zdecydowanie, zwłaszcza, że ja kiedyś byłem dzieckiem, miałem żółtaczkę. Mój ojciec był specjalistą od chorób zakaźnych. Moje siostry i ja przechorowaliśmy większość tych chorób, bo on zawsze przynosił do domu część z nich. I miałem żółtaczkę i ja zawsze miałem słabą wątrobę. Cały czas był problem. Na przykład ja nie za bardzo mogłem jeść tłuste rzeczy i tak dalej. Po wizycie w Dominikanie nie ma problemu. Ja mogę szklankę oleju wypić i nawet nie poczuję sprawy. Przeszkolił ja ciebie wszystko jeść, żeby wszystko było dobrze. No widzisz, Janusz, dużo dała tobie Dominikana, bardzo dużo. I powiem tobie, ty teraz potwierdzisz, że po drugiej wizycie, jak ty u mnie był, ty myślał, że tobie dużo gorzej, ale polepszenie przyszło później, tak czy nie? Tak. Widzisz, ja miał rację. Druga wizyta wszystkim mówię, bardzo potrzebna, bo uruchamiaється system naprawy wszystkich organów narządów. I po drugiej wizycie nieprzyjemne to wszystko jest, ale bardzo potrzebne, bo organizm rozpoczyna działać w ogóle inaczej. Pierwsza wizyta polepszenie, druga wizyta jakby pogorszenie odczuwalne, ale efekt polepszenia i przychodzi tylko z czasem. Tak czy nie? No tak jest. Tak, to po prostu jest to proces. Chciałbym dodawać, ja uzdrawiał wiele osób z zanikiem mięśni. Zanik mięśni u dzieci, u dorosłych. Co to jest zanik mięśni? Dzieci to widoczny ten zanik mięśni, a dorosłe to każdy zanik mięśni. Każdy później chodzi z laską i faktycznie źle у його wszystko pracuje. I co ciekawe, mięśnie zanikają. Pierwsza znowu wizyta polepszenie, druga pogorszenie, a po trzeciej nie wiadomo, nie wiem даже jak to opisać i powiedzieć. Mięśnie później rosnąć jak na oczach. Wczoraj na przykład nic tam nie było, a na jutro już coś jest. I codziennie tak odbywaється, że takie efekty nie przy pierwszej turnusie, nie przy drugiej turnusie, przy trzeciej, czwartej to inne efekty uzdrowienia, inny proces regeneracji. Także ja wam powiem tak, Janusz przeszedł i
полепшив собі стан здоров'я. Niesamowite. No ja uciekł, chciał jeszcze przyjechać, ale uciekł tam z tej Dominікани, bo появились warunki w Rosji. I na dzień dzisiejszy ja самый szczęśliwy człowiek na świecie, bo to, co ja robię na dzień dzisiejszy, ja widzę sens swojego życia w tym, co ja teraz robię. To te wszystkie marzenia, które u mnie były, ja тут powinien zrealizować. Możliwe z waszej pomocą. No. Także, Janusz, proszę jeszcze powiedzieć, co ty chciał. Ja tylko chciał zastanowić, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdżają na bardzo krótkie turnusy. Na jeden przyjechał, tam podobалось czy nie podobалось, bez wiary, bez niczego. I on już chce efektu. Mnie same najgorsze, Janusz, wiesz, kogo uzdrawiać? Ty даже wiesz, najgorzej uzdrawiać to członków rodziny. O tak, zdecydowanie. To jeszcze to uzdrawiać i wszystko inne. Na przykład ja jestem instruktorem narciarskim. Nie możliwe, żebym ja moją żonę nauczył jeździć na narciach. Ona po prostu nie będzie słuchać. Ja na przykład jestem ekspertem, jeżeli chodzi o uzdrowienie oczu. Ale z wyjątkiem czasu, kiedy była na Dominikanie i nie nosiła okularów, potem przyjechała, jeszcze jakiś czas nie nosiła okularów, a teraz już zaczyna zakładać do czytania okulary. Nie ma siły. Żony się nie da. Nie można wymusić, rozumiesz, nie? Członki rodziny na tyle, ja nie liczę, że to z nieba powinno spadnąć i mówisz im, dawaj idziemy na zabiegi. Co ty, to mnie gorzej po tych zabiegach. Ja nie chcę tego. Jak ty nastawiony, że nie chcę, i jakby ty nastawiony, że to gorzej, no to ty nie jedziesz, no to i lepiej nie będzie nikogo w życiu, rozumiesz? Tak i u ciebie, u wszystkich tak samo. Nie można wymusić na żadne zabiegi członków, to katastrofa. Uzdrawiasz wszystkich. Efekty niesamowite. A u członków rodziny nie chcę, bo co, to za darmo, rozumiecie, nie? To jak człowiek płaci pieniądze, to on rządzi, że daje uzdrowienie, on chce, wierzy. A to co ty, no. Wszystko za darmo, nie chce nic robić. No, to cała katastrofa z tymi wszystkimi członkami rodziny. I żony, i dzieci, i w ogóle. Widzicie, я хотел бы уздоровить не только себя. Я хотел бы уздоровить wszystkich członków rodziny. I даже, można другого trzeciego, koляда, można powiedzieć. Dlaczego? Energia rodziny to największa energia, która istnieje i która może pomóc. Dlatego nasza duchowość, она powiązana z naszą rodziną. I my powinny, żeby ta energia rodziny była dobrej, mocnej. A nikt nie chce. No. Или nie namawiasz, przyjedź, jeden, drugi, trzeci. A co tam, po co? No. I bracia, i siostry, no, nie można wymusić, żeby oni byli zdrowe. No, co zrobisz? No. Mnie się udało moją żonę włączyć do tego, ale to też dlatego, że ją zabrałem 2 razy na Dominikanę, więc ona widziała, co się dzieje, widziała, jakie są różnice. I zresztą, jak ona wróciła z Dominikany, to większość jej koleżanek się obraziło, bo po prostu jej twarz zupełnie znacznie młodziej wyglądała. Także ona ma motywację i w tej chwili robimy praktycznie większość rzeczy razem. Z wyjątkiem oczu, do których jakoś nie mogę jej skłonić. Także, no, temat taki, człowiek jak on chce, to on chce, ale większość ludzi opuścili ręce i nic nie chce robić. Ja powiem tobie, może ty pamiętasz, że ty przyjechał na Dominikanu i my rozmawiali, dyskutowali na temat stawów i ty sam mówił, że no wszystkie lekarze mówią, że tam wszystkie te płyny, wszystkie tam kości już wypracowali się i nie ma szansów i wszystko. A ja ciebie wiele czasu przekonywał, że trzeba wierzyć,
trzeba robić i wszystko będzie dobrze. I idzie w dobrym kierunku. Ja myślę, że ja даже niewiele pytаю ciebie, jak tam na dzień dzisiejszy jest, ale ja myślę, że na procentów tak 20 powinno po moich takich obliczeniach takich powinno gdzieś około 20% у тебя направиться te stawy i stan zdrowia, tak czy nie? No tak, tak. I generalnie to wszystko zależy od całego organizmu. Ну, от цілого, і таке комплексове działanie, і ти працюєш над цим, то приклад праці. Ja chciałem tylko tak podkreślić, że my jesteśmy odpowiedzialni za nasze zdrowie. Jest takie powiedzenie: lekarzu, lecz się sam. I tak samo jak ja robię na moich kursach, jak uczę ludzi projektowania komputerowego i im tłumaczę, że wy się tutaj nie uczycie. Oni ciężkie pieniądze płacą za to, żeby przyjechać na kurs. Ale ja im mówię: wy się tutaj nie uczycie. Tu wam tylko daję kierunek, a wy się macie uczyć w domu. I tak samo jest ze zdrowiem. To, że się pojedzie do pana Aleksandra, to bardzo pomoże. To też ustali pewien kierunek regeneracji organizmu, ale to trzeba kontynuować i to trzeba robić. My jesteśmy odpowiedzialni i my musimy robić to codziennie. Nie to, że pojedzie się raz na 2 tygodnie, a potem się odpuści wszystko. Bo to się będzie potem cofało. Dużo ruchu, pogoda ducha właśnie i stosowanie tych metod różnych. Bardzo dziękuję, Janusz. Ja liczę, żeby z Januszem będzie bardzo długo współpracowali, kontaktowali. Mnie podoba jego podejście do zdrowia. Nie tak jak inni przyjechali, pouzdrawiались, wyjechali i zapomnieli, co tam było. Він cały czas większość tych zabiegów, które my jego przy szkole, które on może sam zrobić, to on robi regularnie, niektóre codziennie, niektóre systematycznie. Także to przykład tego i ja liczę, że on będzie zadowolony tymi efektami, które jest. I wiele ludzi coś robią, ale on robi dokładnie i on widzi od tego efekty. Ja liczę, że to wiele kosztuje takie podejście. No i dlatego ja wam daję taki przykład. I jeszcze chciałbym w końcu powiedzieć, że ratunek was zależy tylko od was. I od tego, co wy w życiu znajdziecie, żeby usunąć swoje problemy i duchowe, i fizyczne, i to, co wy coś zrobili dobrego albo niedobrego w życiu, to trzeba naprawić, jeżeli coś nie tak. W pierwszej kolejności trzeba zobaczyć i wierzyć. Nie tak, że tobie tam myśleć, ty jeszcze nic nie robisz. Większość ludzi tak bardzo ciekawa. Mnie to mówić, mnie to nie wolno, mnie to nie będzie źle, mnie to nie podoba. Człowiek jeszcze nie wie, co to jest. A on już zdecydowany, że jemu to nie pomoże. Rozumiesz, nie? Tak i Janusz jechał. Pierwszy raz my z nim rozmawiali długo, i on mówił, mnie to nie radzić, mnie to lekarze zakazali, mnie to... Ja mówię, przyjeżdżaj, zobaczysz. Jak nie chcesz, to nie będziesz robił, tak czy nie? No, ale w końcu wszystko, co radził, kompleksowe działanie, to nie to działanie, które człowiek miał wcześniej. Kompleksowe działanie, ono inaczej działa. Chciałem wspomnieć o ciekawostce. Ta nitka, tą nitkę ja noszę, tą samą nitkę od czasu Dominikany. Dostałem ją od Aleksandra dostałem. Ona przetrwała zabiegi w Borowinie, różnego rodzaju szykany i to jest ta sama nitka. To jest cud techniki. Niesamowity, Janusz. Ja już moją mam 4 lata, proszę. 4 lata moją nitkę mam. To także, że nie tylko tego, to dość długo przetrwała i wygląda w stanie idealnym. Chodzę się kąpać,
i wszystko i tak dalej. Myślę, że to jest opatrzność miłosierdzia, bo ja przyjąłem do Świebodzic nie w takim stanie, powiedzmy, zdrowia, jak powiedzmy większość przyjeżdża, bo też jest dużo ludzi chorych, ale mój stan był krytyczny i ktoś mnie skierował właśnie, nie będę to wiecznie powtarzać, do Świebodzic, jakaś tam siła. No i wyszedłem z tego cało, no miałem 5 lat, już mnie miało nie być, nie? Okularów też nie noszę, a był stan krytyczny właśnie z oczyma, też musiałem brać okulary co chwilę i tak dalej. Teraz tylko od czasu do czasu to muszą być literki mikroskopijne, to wiadomo, że muszę wtedy okulary wziąć, ale znaczy nie wiadomo, to głupia gadka, no ale to wezmę od czasu do czasu, ale tak w ogóle okularów nie używam i właśnie ćwiczę oczy i jestem na dobrej drodze, bo powiedzmy wzrok mi się poprawił, można powiedzieć, o 60-70%. Zdrowotnie to można powiedzieć, no 100 to bym był całkowicie zdrowy, ale po tym, co ja przeszedłem, to można powiedzieć, że no poszło całkiem do przodu, bo jakby nie było 5 lat dłużej żyję, nie? No i dzięki Ile razy Pana, był w Świebodzicach? no to było 4,5 roku, no. To, i później Nie, to było ile razy? 3 razy. 3 razy Trzy- jeździł na trzy- zabiegi, tak? Tak, i teraz, Ale z dużymi przerwami, tak? nie, to nie były duże przerwy. To między pierwszym a drugim razem to było może jakieś 7 miesięcy. Też nie duże. Jak ty mówił, że u ciebie jednej nerki tam nie było, a druga już faktycznie była martwa i No. teraz żyjesz, no to faktycznie my zregenerowali tobie nerku i nie tylko nerku. Panie Aleksander, pan sam wie, jak to było, ile razy ja dzwoniłem się, pytają porady. No Ja to- wiem, ile ty razy dzwonił. I w I w nocy, dzień, i i w w dzień. nocy. I tak żeśmy gadali na różnego rodzaju jak, co i to. No i to pomagało, nie? Na początku wiadomo, było różnie, że powiedzmy nie działało tak, ale jak to stosowałem tydzień, już po tygodniu to było wszystko już tak, jak powinno być. No i można powiedzieć, opatrzność nade mną czuwała, bo nie każdy ma ten dar, żeby przeżyć, nie? Widocznie mnie było dane pojechać do Świebodzic, poznać takich ludzi jak pana syna, całe Świebodzice, pana oczywiście poznać, nie? I to mi dało tej otuchy do życia. Właściwie ja nigdy nie myślałem o śmierci, bo walczyłem. To jest tak jak z panem Antonim, nie? Z tym Kwietniem. On też walczył, nie poddawał się. No, u mnie nie było nawet takich znaczy niemożliwości. Ja nawet nie myślałem o żadnej śmierci. Mówiłem, jeszcze jestem potrzebny. Niektórzy tam powiedzmy poprawiają coś, jakieś tam drobne rzeczy u siebie, a ja musiałem przestawić cały mój organizm do nowego życia, bo z jedną nerką ona w ogóle nie funkcjonowała wtedy. Ona funkcjonowała na 50% i była tylko jedna nerka, nie? Ja mówię, i co dalej będzie, nie? To już później takie pytanie było bez odpowiedzi, nie? A żeśmy na te tematy długo Jak dyskutowali. u ciebie teraz ta druga nerka pracuje? Znaczy ta jedna nerka, no jest okej. Ja dużo wody z brzozy ściągnąłem w tym roku. To mam w piwnicy, miodu dodałem do konserwacji. To dość chłodno tam jest w piwnicy, także mi się nie psuje. Ja nigdy nie wiedziałem, że woda brzozowa może mieć takie znaczenie w leczeniu nerek, nie? Bo to było coś dla mnie jakieś takie dziwne. No dobra, natura ciągnie, bo wiadomo, żeby listki zbudować, to wszystkie pokarmy idą z tą wodą i tak dalej. Inaczej się to nie stworzy. No i pewne procesy Я fotosyntezy. часами готую herbatку на сочку з бжози, часами зупу готую з сочка з бжози, ну і пiju samo sobą. To wiadomo, a ja kiedyś, gdybym do Świebodzic nie trafił przykładowo, ja miałem wiadomości jako takie, ale nie w tym kierunku. Jeżeli chodzi o uzdrawianie, czy samego siebie uzdrowić, czy innym pomóc, no to trzeba by było zapomnieć, nie? Ja miałem ze sobą kłopoty i stałem pod murem. I co dalej, nie? Dobrze, że tam trafiłem wtedy do tych Świebodzic, bo to była jedyna droga, żeby wyjść z tego po prostu na proste nogi, tak jak teraz chodzę, nie? Teraz mogę sobie tam iść gdzieś tam powiedzmy w terenie, pospacerować, czy w piłkę pograć siatkową, jak dzisiaj z kolegami. A ty nie mówisz wszystkim, że ty jeszcze pracujesz? No, wiadomo, nie? Wiadomo.
z twoimi problemami, które u ciebie byli, to ty już dawno powinien siedzieć w łóżku, a ty że No, pracujesz jeszcze. no tak, no ale mnie nawet do głowy nie przyjdzie, żeby odpocząć na przykład w jakimś tam sensie. Lepiej chodzić, świeże powietrze, wymiana tlenu i tak dalej, popatrzeć na naturę. Czasami mi tam coś wskoczy, jakieś głupoty do głowy, ale staram się szybko to wybić, nie? Za kobietami już też nie patrzę, nie? Bo to tylko grzech, nie? No, tak muszę w ramach żartów to teraz mówię, nie? Także uspokoiłem się, jestem po prostu na innej drodze życia, bo kiedyś to moje życie było strasznie też nerwowe, nie? Bo to i stres, i tamtego prowadziłem, miałem własną siłownię i tego trzeba było doglądać tego wszystkiego. I to był między innymi jeden z tych rzeczy, z których powstała ta choroba, nie? Stres, wiadomo, no, to jest zabójca numer 1 organizmu. No i tak to wszystko leciało w tym kierunku. Teraz sobie żyję na luzie, można powiedzieć. Starałem się nie denerwować. Drugim poradzę zawsze, jak ktoś tam potrzebuje pomocy, a najbardziej mnie cieszy, jak komuś pomogę w sensie zdrowotnym, leczenia, no to i on z tego też wyjdzie, nie? Wyjdzie, znaczy się, nie? No to dla mnie to jest największa satysfakcja, nie? Że mnie ktoś tam pomógł i jeszcze i to mi było potrzebne i czy przydało mi się, że mogę też drugiemu pomóc, nie? I to jest dla mnie największa satysfakcja, jaka może być, nie? No i fajnie było to spotkanie w Świebodzicach, bo znowu myśmy się wszyscy spotkali, tak zwani abiturienci z ZOM-u, nie? Co teraz tu siedzą, tam pogadali żeśmy, ognisko było fajne, wspólne zjedzenie kiełbasek, super sprawa. I myślę, że na drugi rok będzie coś podobnego. A jeżeli chodzi o stan duchowy, to jest też racja, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Bo Pan podkreślił na początku, duch to nie wszystko. No nie jest wszystko. Trzeba też o swoje ciało zadbać, nie? Pomyśleć na tym, że duch kieruje tym ciałem, a temu ciału też trzeba jakoś pomóc w jakiś tam sposób, nie? No i robić dużo, ważne jest robić dużo pożytecznych rzeczy, pomagać drugim i tak dalej. To ja tam też drugim polecam to moim kolegom w szczególności, którzy myślą o jakimś tam biznesie, ale nie patrzą na drugich, to ja im wszystkim od razu mówię, ludzie, najpierw pomyślcie o waszym zdrowiu, bo jak się nie ma zdrowia, to się i kasy nie ma, nie? Bo na wózku inwalidzkim jeszcze żadnej kasy nie zrobił i nie dorobi się, nie? Mówię, patrzcie najpierw na siebie, żeby drugim pomóc, nie? I to są właśnie te słowa, które w Akademii często padały. Najpierw się trzeba samemu wyleczyć, żeby drugim pomóc, nie? No na tyle, na tym bym chciał tym hasłem zakończyć. Pomóżmy sobie najpierw, żeby drugim pomóc, a wtedy będzie leciało wszystko z górki. I nam, i innym, nie? Tak jest, dziękuję bardzo. No, co ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że jest etapy w życiu człowieka, które powinny przeżyć. I więcej żyją na dzień dzisiejszy na świecie ludzie, którzy codziennie dbają o sobie. Nie trzeba umywać ręce 20 razy na dzień. Ludzie, którzy pracowali na ziemi cały czas, dotykali tej ziemi, tych bakterii, wirusów, to nieważne, że oni te infekcje dotykają do nas. Nie trzeba ich boяться. Trzeba żyć normalnym życiem i dbać o sobie. Bez strachu. I ja na samym początku, może tak niewyraźnie powiedział, jeszcze okrem tego jest siły wyższe, które o nas dbają ili nie dbają. Pomagają nam albo nie pomagają. I ja cały czas, kiedy do mnie kto przychodzi, albo widzę, że człowiek chory, proponuję coś jemu pomóc, zero reakcji. Zero reakcji to nie od tego, że ja nie chcę. Nie ma reakcji od tego na uzdrowienie, bo jemu nie dają siły wyższe na to, żeby on był zdrowy. Większość ludzi
Яны згадзіліся з тым, że маюць праблему. І іх не інтарэсуе już паляпшэнне здоров'я. Як бы нам цяжка о тым не было мысліць, wiele tych członków rodziny, którym by ja chciał pomóc, ale on cały czas nie chce. Nie tylko on, a te siły, które za nim stoją. Dlatego ja rozpracował tą autosugestię, która realnie pomaga ludziom w sprawach duchowych. Dlatego, żeby człowiek odrzucił te problemy, te siły niedobre, które mu nie pomagają, albo psują zdrowie i wszystko, i zwrócić do sił dobrych, żeby pomogli. Wiele osób cały czas jest pod ochroną tych sił, które pomogli rozpracować tę metodę mnie, które przyjeżdżają i przyjeżdżali. I chciałbym jeszcze powiedzieć dzisiaj, pod koniec, chciałbym podziękować wszystkich, kto mnie pomagał. I tak samo podziękować bardzo mocno tych, kto mnie robił kłopoty. Niezależnie od tego, że ktoś mnie tam chciał zrobić kłopoty, ja ich dziękuję. Nie tylko wybaczają, przepraszają, a dziękuję. Zrozumiejcie, i wy tak samo. Bo to bardzo mocny stymul. Ja cały czas marzę o tym, co ja teraz robię. Teraz, tu, w Syberii. Ale jeżeli ktoś nie robił mnie kłopoty, ja by nie poszukiwał na takim stopniu. Ja by poszukiwał gdzieś na Dominikanie, może być. Też dobrze. Budowałby ośrodki, może tam i lepiej, ale nie na tyle jak тут. Mnie cały czas miejscowe pytają, wiedają, że ja był w wielu krajach, jak ty przyjechał, wszędzie był i tu przyjechał w malutkie miasto, wziął sanatorium, który 8 lat w ogóle nie pracował, on był upadły i nikomu nie potrzebny był. Jest tam swój czas. Wszystkie warunki, które powinny były spełnić, żeby dostać to, co ja teraz mam. Nic innego, tylko to. To czekało mnie wcześniej, to nie sprzedawali, na przykład. Dlatego ja тут nie był wcześniej. I tylko teraz. Wy rozumiecie, nie? Wcześniej ja szkolił się. Jak budować, jak uzdrawiać. A teraz jest warunki. I ja bardzo dziękuję wszystkim, kto mnie pomaga. I tych, kto przeszkadzają. Ja ich wybaczаю, przepraszam i dziękuję. Tego, co nikt nie robi. Dziękuję. Bo ja mam to, o czym marzę. I ja teraz robię i dla siebie, ale w większości dla was. Ja buduję to w większości dla tych, kto będzie przyjeżdżał. Wiele pracy trzeba, żeby zrobić to, co ja widzę, że będzie potrzebne człowieku. Jakby nie chciał, trzeba budynek, żeby był sypialny, żeby był budynek, gdzie można robić zabiegi. Trzeba stolówka, żeby tam robili wyżywienie,
troszeczkę specjalne, od którego osoby, które przyjeżdżają, направили swoje trawienie. Вот на przykładzie даже Janusza. I on powiedział, że całe życie miał problemy z trawieniem. A teraz już kilka lat nie ma tego. To szczęście darować szczęście i zdrowie ludziom. I kiedy jest odpowiednie warunki. Ja wam powiem tak, że тут jest powietrze, jest woda, jest możliwości zabiegów. Даже nic nie robiwszy, można naprawić zdrowie na wiele procent. Przyjechał że tylko na odpoczynek. A jeżeli zrobić jeszcze wiele zabiegów, to niesamowita rzecz. Ale dla tego, żeby was przyjmować, że mówię, 2 lata już na dzień dzisiejszy, 2 lata równo, jak ja remontuję codziennie te budynki, teren i wszystko. I powiem, że jeszcze tej pracy będzie może na 5 albo na 10 lat. Ja wyremontował może tylko 20% od tego, co mam, tych budynków. Ale już wystarczające dla tego, żeby przyjechali i robili zabiegi. W życiu jest takie sytuacje, kiedy chcesz człowieku pomóc, a niektórym nie chcesz, bo ta osoba robi wszystkim kłopoty. I wcześniej ja uzdrawiał, jakby jest w medycynie takie pojęcie, pomagać powinien wszystkim. I ja to robił wcześniej. A teraz zastanowił się, że bardzo źle ja robił. Bardzo dobry temat rozpoczął ja teraz, chciałbym zakończyć. Większość leczenia, uzdrowienia to polepszenie jakości życia bez warunków przedłużenia życia. Posłuchajcie bardzo uważnie. Niewiele osób na świecie mają metody, żeby przedłużyć życie, bo даже wszystkie jasnowice, które byli na świecie, oni mówili, że никто nie może zmienić datу śmierci. Bo oni troszeczkę mylились. Tych, kto chcieli mieć wpływ na życie innych, oni nie mogą tego zmienić. Ale sam człowiek może to zrobić. I ta autosugestia, którą ja rozpracował, ona umożliwia zmienić datу śmierci, a zabiegi zrobić stan zdrowia, żeby człowiek mógł fizycznie żyć więcej. I to kompleksowe działanie uzdrowienia duszy, ciała i ducha to może zrobić tak, że człowiek może żyć choć 200 lat. Ale trzeba w to wierzyć, chcieć i robić. I ja by chciał, żeby uzdrawiались ludzie tylko dobre, które robili dobre sprawy, a nie robili problemy innym. To jakby inny poziom tego, co ja wcześniej myślał. Mnie było ciekawe uzdrawiać wszystkich, pomagać wszystkim. A teraz inaczej. Także budynki ja remontuję, ale nie na 300 osób dziennie. A bardzo fajnie posiedzieć z kolegami,
таким dużym budynku i porozmawiać na różne tematy o szczęściu, o zdrowiu, o miłości, o przyszłości. Dziękuję wam wszystkim. Do widzenia. To moje marzenie. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.